Halo, witam wszystkich. Cześć, cześć. Witam na deszczowej farmie. Końcówka stycznia leje naprawdę. Wody w tamtym roku na pewno tyle nie lało, bo studnie mieliśmy niezapełnione, a w tym roku teraz ja wybrałem do stawku całą dużą studnię. Zobaczcie, jak stawek jest nasz naturalny na podkorek zalany. Tutaj kamienie. Także możecie sobie wyobrazić, jak to będzie. Tu będzie taka ścieżka z kamieni, tam będzie taki wodospad z kamieni, mam już tu kamienie. Tu będą kamienie na górze, wszystko będzie trawką, to będzie super wyglądało. Zobaczcie, tam nam się zrobiło na końcu jeziorko dosłownie. Teraz widać, bo tu jakby nie pada dużo, nie ma, że tak jak w Anglii pada non-stop przez ileś tam, ale tak jak wczoraj to był tak intensywny, tyle deszczu spadło w ciągu paru godzin, że to jest głowa boli. Tutaj zobaczcie, zrobiło nam się jeziorko. Sąsiad ma niżej, to tam ścieka powoli do sąsiada, ale tu zrobiło nam się dosłownie jeziorko, także to już nam mówi na przykład, że tutaj nie możemy nic budować ani nic robić, bo tutaj naturalnie po prostu zbiera się woda. Trzeba jakieś, jest grząsko strasznie, trzeba jakieś odwodnienie zrobić. Tam do sąsiada trochę bo sąsiad ma tam studnię. Także muszę zrobić taki właśnie do sąsiada, do studni i to będzie sobie tam spływało. Ale tak niesamowicie po prostu przez te parę dni napadało. O, skubi, kurde, całe od błota będzie. A w tamtym roku na pewno tyle nie spadło, bo na koniec sezonu deszczowego, ja normalnie się tu zapadam, na koniec sezonu deszczowego studnie nawet nie były pełne. Wiadomo, że my teraz je wyczyściliśmy, oddrożniliśmy, ale i tak ja dużą studnię opróżniłem do zera 2 tygodnie temu i ona jest pod sam korek. Pokażę Wam. Jest pod samiutką górę napełniona. I tak samo ta mała studnia jest też pod samą górę napełniona. Tutaj tak samo na przykład widać, dlaczego te drzewa tu przy murze wzdłuż jest takie trochę drzew i one są po prostu zawsze uschnięte. I tak dużo na nich jest mchu i wilgoci i są takie zgniłe jakby. Bo dlatego, że tutaj po prostu stoi woda. Tutaj tak samo, gdzie jest ten stawek, zobaczcie, stoi woda. Dlatego bym musiał spróbować. Zobaczcie, ile tu jest wody wzdłuż tego muru. Tu bym musiał spróbować tak samo przekopać taki rowek do stawku przekopać. Od jutra już w ogóle ma być słońce. Od jutra ma być... O, zapadam się dosłownie, tu się zapadam. Od jutra ma być słońce. Jedziemy po drzewo do Ani i Bartka, bo już praktycznie skończyło nam się drzewo, a dużo nie zostało do końca sezonu grzewczego. I po prostu Bartek za nią się zgodzili. Zobaczcie, stawek tak samo pod sam korek. Bartek i Ania się zgodzili, żebyśmy od nich oni mają taki lasek i tam suche drzewo, poczyścili im trochę. To, co leży na ziemi, po prostu jest przewrócone, bo jest tego tam trochę. A my dużo nie potrzebujemy. Do wana zapakujemy na tył po prostu takie 2-metrowe te, a później ja sobie to potnę na kawałki tutaj na miejscu. Ale no fajnie właśnie widzieć w porze deszczowej, jak ta wasza ziemia się zachowuje, ta farma, gdzie jest podmokłe, gdzie nie jest podmokłe, gdzie można jakieś odwodnienia zrobić. Drogi, widzicie, drogi są ok, w miarę tam pomimo całej nocy lania to jest parę miejsc takich zagłębionych, bo to jest wszystko utwardzone przez Franka zrobione. Także tutaj fajnie, bo jesteśmy wyżej i to wszystko ścieka po prostu na dół. Skubi jest w swoim żywiole, trawka rośnie, tu trawka na tej gorszej ziemi tak samo widać, że kiełkuje. Już taki meszek się pojawił. Także teraz wiosna, na pewno to wszystko się całkowicie już zazieleni. Tym bardziej, że to jest taka trawa samorozsiewająca się, także
gdziekolwiek jakby brakowało, to ona się po prostu z czasem rozsieje. Myślę, że następny sezon to już będzie tu zielony dywan. Już trzeba będzie o kosiarce myśleć. Ale zobaczcie, ja tu oddrożniłem ten odpływ, który płynie tam z gór, z Monsanto. Tutaj jest taki odpływ pod drogą rura i tam od studni, też od sąsiada, jakby jemu się przelewa, to leje się do mnie. Tutaj też muszę tą pokrywę zmienić, może zobaczę za taką betonową, czy można betonową taką dużą pokrywę kupić. Ale zobaczcie, tu jest wody pod sam korek, a było pusta 2 tygodnie temu, bo wszystko wypompowałem do basenu. I tak to wygląda. Także zobaczę, czy tam przekopię teraz rowek do stawiku, chociaż stawik też jest pełny. I jutro jedziemy po to drzewo do Ani Bartka na farmę z piłą motorową, załadujemy wana i po prostu też mam ofertę od tego pana, który sprzedał tutaj w Wiesiowi i Izie tą przyczepę. Też mi proponuje, że jak chcę, to do niego mogę przyjechać. On ma tam ileś hektarów lasu i mówi, że bez problemu. Śmiał się ze mnie, że drzewo kupuje, bo mówi, w Portugalii można jechać do lasu, takich państwowych lasów powiedzmy, i cokolwiek z ziemi to możecie wziąć. Nie ciąć drzewa, ale z ziemi suche możecie pociąć i wziąć. Nie ma problemu. Jest takie po prostu... Oczywiście nie w porze, gdzie jest zagrożenie pożarowe, bo wtedy na pewno byście karę dostali. Od tam powiedzmy, nie wiem kiedy dokładnie oni ogłaszają. Powiedzmy od maja, tak? Nie można już do lasu na pewno piłami motorowymi nic ciąć, bo jest zagrożenie wysokie pożarowe. Dlatego zobaczymy się jutro w lasku, jak będziemy drzewo ciąć. Dobra, na razie. Halo, dzień dobry. Witajcie z farmy Ani i Bartka. Przyjechaliśmy do nich, bo pozwolili nam drzewo suche wziąć tutaj z ich działki. Zobaczcie, wszystko takie tutaj w lasku, co leży suche powiedzmy. Tam jakieś drzewo nawet większe, takie powalone, ale to już za duże. Ale takie mniejsze sosnowe drzewka powalone. O, tutaj na przykład jest takie suche, tu zobaczcie. Tu taka sosenka, tam sosenka, leży tego pełno tutaj w tym lasku i tam jeszcze z drugiej strony mamy lasek i też tam tego jest pełno. Droga po tych wszystkich opadach tutaj, droga, którą Frank robi, trzyma się dobrze. Przyjechałem tu normalnie vanem, także nie jest nic rozmyte. I tutaj na końcu zrobił takie do zawracania. O, takie coś do zawracania. Tutaj zawróciłem. A działka wygląda tak po tych opadach. Zazieleniona. Zobaczmy, ile wody jest tutaj. O, bo tutaj mają taką studnię głęboka, to dosyć taki stawek studnia, ale to jest bardzo głębokie. I tutaj jak się przelewa, to wylewa na łąkę. O, także tu jest taki studnia i jak się wylewa, to zobaczcie, tyle napadało, że wylało się. Gosia, dzień dobry. Że wylało wszystko na tą łąkę. Tyle opadów. Tam nie przejdziesz, tam jest mokro. Nie, no tu są te kamienie, a ten stawek, bo oni tu mają jeszcze taki duży staw, to też jest pewnie pełny wody. Tak, pełny wody jest i jeszcze mają ze 2 studnie tutaj na działce. Tylko że drugi lasek można tylko do domku dojechać i tam by musiał z tego lasku nosić, bo chyba nie ma drogi. Także my lepiej sobie w tym lasku pozbieramy. Dobra, wymieniam baterię, bo już prawie pada i zabieram się za cięcie. Że włączę Wam jakiegoś timelapsa z tego cięcia. Skubi w swoim żywiole. Zobaczmy do stawku. Też tu posadzili trochę drzewek owocowych ostatnio, jak byli tutaj wzdłuż. Widzę plakietki jeszcze. Wow, o kurde, no. Tutaj jest podmokłe.
Aż mi cały gumowiec wpadł. O kurde, trzeba uważać. Jest miękko. Właśnie to jest to, że jak pada, na przykład to potrafi się zrobić bardzo miękko. Nie idę tam, bo wpadnę. Tam bym musiał dojść do tego stawku. Tam z drugiej strony jest druga droga, może później tam wjedziemy. Ale wychodzę, bo widzicie, tu w Portugalii jak pada, to trzeba sprawdzać. Bo to, co Wam się latem wydaje, że jest sucho i pięknie, to zimą, tak jak tu, normalnie gumowiec wpada. Ale no w tym roku spadło bardzo dużo wody. Dużo więcej niż w tamtym roku. Ok, wyciągam sprzęt i zabieram się za ciachanie. Dobra, piła odpalona. Słuchajcie, tnę to dla takie 2-metrowe kawałki, 2 metry do 20 i po prostu będę pakował to na pakę, a w domu sobie potnę. Szukam takich kawałków. O, tutaj leży na przykład, zobaczcie, suchy. O. O, i taki kawałek właśnie. Ja już na oko mam miarę wokół. Gdzieś 2 metry. Cyk. Do kompletu. I tak powoli pozbieramy coś tam opału. Już dużo nie zostało zimnych dni, także zimnych, to już nawet nie są zimne dni, tylko to bardziej są wilgotne dni. Także trochę tam codziennie wieczorem palimy w kominku. O, zobaczcie, ile tu tych suchych poprzewracanych leży. Także wszystkie te suche do wycinki. Słuchajcie, nie będę Was zanudzał tym cięciem, także pokażę Wam na koniec, ile zebraliśmy. Tnę tam dalej i przynoszę to wszystko na kupę, żeby to później zapakować do samochodu. Także ja biorę się za ciachanie i widzimy się później. Ok, jesteśmy zapakowani. Tak to wygląda. Jeszcze muszę powiesić żółtą szmatę i jesteśmy gotowi. Muszę wyjechać stąd, bo tutaj nie wjeżdżałem dalej, bo jest dosyć miękko. Jeszcze dużo zostało tego drzewa tutaj suchego. Jest trochę do robienia. A jeszcze też tam Bartek ma dalej następny las, też pełny takiego suchego drzewa. Jest tego za gęsto też. Dużo jest takich suchych, które po prostu leżą już, nie rosną, są suche i można je po prostu wycinać. Ale jeszcze na ziemi zostało mnóstwo tego. Także jedziemy z powrotem, zawieszam szmatę i do ususzenia na miejscu. Jak już będę ciął to na kawałki, takie 40 cm kawałki do kominka. Ok, dojechaliśmy na miejsce. Patrzcie, tak to śmieci najlepsze wzięliśmy i zabraliśmy tam i z powrotem na przyjażdżkę. Zapomnieliśmy wyrzucić. Ale tam spiłem pasem, tutaj gumka. Miałem jeszcze high-visa powiesić i zapomniałem. Ale nie będę otworzyć drzwi szerzej, bo się daje otworzyć. Nie będę po prostu ściągał, dopiero ciął, tylko będę ciął od razu tak jak jest tutaj do taczki i żeby nie podwójnie roboty nie robić. Piłę muszę pewnie naostrzyć, bo trochę już się stępiła. Zabieram się do cięcia, włączę Wam jakiegoś timelapsa.
Jak widzieliście na timelapsie, tak to wygląda. Fajnie by było mieć koziołek, ale muszę go sklepać, żeby mieć taki koziołek do cięcia. Tyle co mogę, to na razie potnę tu z tyłu tego, żeby to 2 razy nie robić do taczki i pokażę Wam na koniec, ile wyszło tego opału. Słuchajcie, słońce chyli się ku zachodowi. Tyle pocięliśmy, zostało parę, ale już mnie plecy bolą i nie mam sił już. Zostawiam to na jutro. Tyle drzewa nam z tego wyszło. Tutaj i tutaj. Gosia zmęczona. Trochę jest tego cięcia, tak się wydaje, ale tych patyczków trochę jest do cięcia. Piłę jakbym miał taką, wiecie, stołową, to by to moment pociął. A tak motorową to jest taka zabawa. Ale dobra, jest pocięte, to nam powinno tak naprawdę, już tylko wieczorami palimy, w dzień webasto chodzi, także to nam powinno do końca marca starczyć. Przepraszam. O, tak wygląda pilarz cały w trocinach. Zobaczcie. Już się trochę otrzepałem, ale byłem cały w trocinach. Także kończymy. Drzewo na resztę sezonu przygotowane i to chyba będzie wszystko w tym odcinku, także trzymajcie się, na razie, do następnego. Widzicie, taka praca na farmie, czasami trzeba przywieźć trochę drzewa. Generalnie ostatnio mówiłem wcześniej już ta choroba, później deszcze cały czas lały, teraz w ogóle ma być pierwszy tydzień taki słoneczny, ten luty, także będziemy kończyć sufit i przygotowywać się już, Skubi chce się bawić, przygotowywać się już do grilla robienia. Także trzymajcie się, na razie, do później.